Będzie redukcja, Marika. Tak, o tej redukcji to już słyszę u Mariki od dawna. Witajcie telewidzowie z kolejnego i ostatniego dnia w Arequipie. Mari, zredukowałaś? Masę póki co redukuję. No właśnie. Mamy tyle rzeczy, że nie wiemy jak się spakować, a mamy dzisiaj lot samolotem, gdzie możemy wziąć tylko plecak mały, nie taki duży i mieć tylko 10 kg. Zawsze nam się udawało, więc dzisiaj będzie wyzwaniem. Czy będą sprawdzać? To się okaże. Doszły nam poncze, doszła nam po parze butów, no i kamizelka doszła, ale to ja na siebie to założę. Więc tak na dobrą sprawę nic nam nie doszło, moim zdaniem trochę też ubyło, bo puszki tuńczyka już nie wozimy ze sobą na przykład. I no w sumie dokupiłam kawę przedwczoraj. Odprawę mamy zrobioną, więc to też nie będzie już problem, żeby wejść na to lotnisko i pójść tam, tylko najgorzej będzie przy wejściu na pokład. Damy radę. No pewnie, że damy radę. A teraz jak Romowie zapakowani w reklamówki, zbieramy nasze rzeczy, idziemy zanieść do takiego schowka, gdzie pani nam przechowa, bo mamy lot dopiero o 22. Nie, o 20 mamy, o 22 dolatujemy. I powiem wam, byliśmy tutaj już kilka dni temu, znaczy nie wiem, ze 3, no to Marcin poszedł od razu na drugi dzień wieczorem, rano, tak, na ten trekking. Ja też byłam cały dzień i w sumie przez to nie widzieliśmy w ogóle tego miasta, a podobno miasto jest przepiękne. Coś tam tylko przejściowo widzieliśmy. Ja tam nagrałem, jak wczoraj wracałem, kilka rzeczy. A no, fajnie. więc tak, no właśnie mówię, jak wróciliśmy z autobusu, ale to ja nawet już mi się wtedy telefon rozładował i takie wiecie, na zmęczeniu to też inne zwiedzanie, że tak powiem. Więc idziemy jeszcze wykorzystać te ostatnie chwile, tutaj godzinę w Arequipie. Zaszliłam się. Mari, ty to nawet masz urodę romską. No nic. Musimy to wszystko wcisnąć do tego jednego plecaka. Inaczej to nie przejdzie dzisiaj. Zostawiliśmy już nasze walizki, teraz idziemy na miasto, trochę się pokręcimy, coś zjemy. My dzisiaj w firmowych koszulkach, ucieczka w tropiki. Tam z tyłu jest ten kościół, który wam pokazywałem wczoraj z tych kamieni ładnych. Tutaj piękne kamienice. Można to nazwać kamienicą? Można. Uniwersytet. Uniwersytet, no właśnie, zobaczcie jaki piękny uniwersytet. Ładnie ozdobiony, ładne kolory. Tam znowu jest co? Bank jakiś? Uniwersytet. Też jakiś uniwersytet. Katolicki Uniwersytet. Santa Maria. Santa Maria. Zobaczcie jak wygląda centralny bank Peru. Piękny też budynek. Oczywiście stoi policja. Policja po to, żeby chronić interesów banksterki. Tak bym to obstawiał. No przecież nie naszych. Tutaj kolejny bank w pięknym budynku. Ale nie taki stary ten budynek. 1937 rok. Jesteśmy jeszcze w firmie od mojej karty SIM, gdzie doładowujemy na następny miesiąc. Choć miesiąc już nie zostaniemy w Peru, ale mam nielimitowany i muszę za to zapłacić około 60 zł. Ja za swój zapłaciłam 40 zł. Mam inny pakiet. Ale też podobno nielimitowany. Zobaczymy. Ty masz 80 giga szybkiego, a później masz niski transfer po 80 giga. Powiedział, że i tak będzie działało. Tak. To nie wiem, czemu mamy takie dwa różne pakiety w sumie. Mój jest nielimitowany jakby cały czas, przez cały miesiąc. Co dziwne, nie jest on od daty, od której kupujecie, tylko jest na przykład od 5 do 5. Jak przyjdziecie 10, to i tak będziecie mieli do 5. Dziwnie. Mamy piękną bazylikę przed nami. Wczoraj ją wam kawałek pokazywałem. Jesteśmy teraz na głównym placu w Arequipa. Zobaczcie jaka ta bazylika jest wielka. Tu stoi Marika. Dwie duże wieże. Aż tam się kończy. I jak widzicie, tutaj jest wejście, właśnie tutaj. Idziemy zobaczyć do środka. Wygląda na to, że to nie tylko katedra, tylko jakieś muzeum. Piękne, duże wejście, ładny kamień. No i jak muzeum, to pewnie trzeba jakiś bilet kupić. Zaraz zobaczymy. No jest, jakiś bilet za 10 zł, 10 soli. No i nie będziemy się dzisiaj edukować muzealnie. Do kościoła też nie wejdziemy, bo do kościoła można wchodzić tylko w 2 terminach, rano i wieczorem. Wieczorem jest od 5 do 6, a rano było od 7 do 10. No właśnie, i też nie w takich strojach i nie można być na krótkie gacie. Trzeba być odpowiednio ubranym. Jestem. No ty jesteś. To jak do świątyni w Azji. Trzeba mieć dobry ubiór. Trzeba zapłacić za wstęp, chyba mówiłeś, tak? 10? 10 soli za muzeum. I plus, tak, i plus jeszcze do muzeum sami nie możecie wejść, trzeba zapłacić za przewodnika. No ale to już ile chcecie, to dajecie, także tak to wygląda. No mówię. Un solcito. Tak jak pani tutaj na ulicy. Un solcito. No właśnie, tak jak u nas oni mówią na sola
Sol jest tak jak u nas złotówka, a solsito to takie zdrobnienie, tak jak u nas złotóweczka, kochana, tylko za tą cebulę. Tak, tylko złotóweczka. Za zdjęcie z lamą złotóweczka. Tutaj pani sprzedaje ciasto złotóweczka, kochana. Wymieniamy jeszcze w kantorze $100. Gracias. Bo wybieraliśmy w bankomacie dolary, bo to lepiej wychodzi niż brać sole. Mamy? Mamy 373 za $100. Trochę kurs ostatnio spadł. Właśnie dolar nam leci. Muchas gracias, adios. Złotówka też poniżej 4. Czyli dolar poniżej 4 zł. Wymienialiśmy chyba po 3,8 gdzieś. 3,8 było nawet, no. Dobra, mamy najważniejsze. Idziemy jeść, ja już głodny. Chowamy. BBVA to znany bank w Europie też w pięknym budynku, też ładnie wykończony. Zobaczcie na te kamienie. Pani ciąga małe alpaczki po ulicach, żeby ludzie sobie zdjęcia robili. Zgubiła się. Wpadliśmy jeszcze do fajnej restauracji na w sumie obiad, bo jeszcze nie jedliśmy. Marika już ma swoje danie, ja czekam na swoją zupę. Tak wygląda Mariki paparejena. To są ziemniaki i w środku powinno być jajko albo mięso. Właśnie, nie zapytałaś Marii, czy będzie z mięsem. O. No nic, jak coś to zupę mamy jeszcze. Pani przesłała, że zobaczcie jaka Micha zupy, ona przecież ma tutaj 5 cm. Przyszło nasze drugie danie, mamy oboje rybkę. O, proszę, ja mam też smażoną rybkę i Marika ma takie kąski. O, ładnie wyglądają. Dobra, jakby w kary trochę. O. Moja też dobra. Za nasz obiad, za zupę, za tego ziemniaka i za 2 ryby zapłaciliśmy 20 zł. Do tego jeszcze był cały dzbanek kompotu, więc super ceny w Peru, ale to już wiecie. No i mamy jeszcze taką historię z kapeluszami, które zapomnieliśmy w Puno. No i pani miała nam dzisiaj je wysłać. No i co? No i nie. Nie wysłała. Nie wysłała. Najpierw ja powiedziałam, że za ile. Ona mówi, że 35 do 45 soli. My mówimy, że kurczę, za paczkę to dużo, bo wiemy, że to kosztuje grosze. Tym bardziej, że kapelusze nic nie ważą. My płaciliśmy za walizkę 10-15 kilo. Tak. Jeszcze większy kawał i w górach za 30 chyba. 30 soli. A tutaj za kapelusze 2 miękkie, które włoży sobie kierowca, nie wiem, obok siebie położy 45, krzyknęła. Więc stwierdziliśmy, że trochę dużo, później była cena 25, a dzisiaj pisze, gdzie mamy odebrać, pani mówi, że ich nie wysłała. Nie wysłała, bo to za dużo, 40 chyba chcieli. Że później znowu 40, nagle 45 cena, no i A też się nie opłaca za bardzo, mój kapelusz kosztował 25. mój No 45. No, więc jakby Marii kupi sobie nowy i będzie na zero. No można tak powiedzieć. Weszliśmy na 4. piętro, idziemy zobaczyć, po ile mają kawę. Zobaczcie. Piękny widok na cały plac. Teraz już jesteśmy na samej górze. No i widok jeszcze lepszy. Ale to pięknie wygląda. Widać tutaj całe miasto. Ładna restauracja z przepięknym widokiem na tą katedrę, jak widzicie. Można ją prawie dotknąć, ale nie mają kawy. Mają same wina, mają same piwa, mają coś do jedzenia. A my szukamy teraz kawy. Idziemy coś poszukać trochę niżej, myślę. No, nawet pan powiedział, że mają wino caliente. Takie coś, myślę, że jak grzaniec u nas. Także ciekawe o tej porze roku w sumie tutaj. Wino z mikrofalki. No. Pokręciliśmy się trochę po mieście. Chmury już nam tam idą konkretne, więc postanowiliśmy, mamy jeszcze 4 godziny do odlotu, bo dzisiaj lecimy do stolicy, ale postanowiliśmy, że jedziemy do Saloniku. Posiedzimy w Saloniku jeszcze trochę. Tak, Zrelaksujemy lubimy. się. Wy wiecie, że my lubimy. My odebraliśmy nasze rumunki, plecaki, walizki. Zamówiliśmy już taksówkę. O, chyba nawet jedzie. No jedziemy na lotnisko. Jest nasza taksówka. Z panią będziemy jechać. Mało spotykane w Peru. No na środku nie ma? Jest. Pani otworzyła. Jesteśmy już na lotnisku w Arequipa, ale sporo cyganów tu można spotkać. My mamy tylko po 10 kilo. Przechodzimy teraz obok JetSmartu, no i zobaczcie, nawet są wymiary tutaj, takie jakby walizeczki. Myślę, że spokojnie, no, siatki się zmieszczą. A reszta zobaczymy. Plecaki zostawimy, reklamówki ważniejsze. Tak wygląda lotnisko w drugim co do wielkości mieście Peru. Ja myślałam, że To tutaj bardzo... będzie, no, ileś bramek tutaj. No dosłownie, nawet nie chcieli nas wpuścić, bo powiedzieli, że dopiero 2 godziny przed odlotem. Powiedziałam, że idziemy do loży. Zobacz, Niestety tam nas wpuścił. to tam jest loża. Ten niebieski napis, idziemy. Tak się nazywa nasz salonik, Andes Salon VIP. Ja już mam bilecik wstępu, już mogę wejść, teraz Marika bierze na swoją kartę. Bo jak wiecie, mamy osobne karty, możemy jeszcze ludzi wpuszczać.
Ale dzisiaj nikogo nie ma i tak idziemy. No dość pusto tutaj. Małe lotniska, tu i mały salonik będzie. Jakieś przekąseczki widzę są. Kawa. Chipsiki jakieś, nie ma nic normalnego do jedzenia. Tu piwo. Przeszedłem się dalej i tam dalej już nic nie ma, więc powiem wam bardzo skromnie jak na salonik z dużego miasta. No to wezmę sobie teraz Cusqueñ, peruwiańskie piwo. Musimy trochę zredukować tych tasiek, więc póki co ubieramy się na cebulkę. Spodenek nie ściągam, żeby więcej było na mnie. Ja znowu nie wiem, jak to się stało, że nie tyle. Empanady dwuja. W życiu gorszy nie jadłem. Marcin spróbował, pokaż, już je zawinąłeś. Takie malutkie, ciasto w ogóle tłuste. Nie wygląda to wcale dobrze. Oj, W ogóle. z Cusqueña. Zdrówko. Wasze zdrowie dawno nie było. Dobrze, że mamy ze sobą pazłotko, bo by nas na samolot nie wpuścili. Będziemy sobie głowę owijać. O, nawet takie rzeczy nosimy, No widzicie? właśnie. Nie wiadomo, co się kiedy przyda, A nie? już dzisiaj trochę rzeczy wyrzuciliśmy, takich zbędnych. Znaczy zostawiliśmy do jedzenia, sporo rzeczy zostawiliśmy tam w kuchni tej ogólnej, więc myślę, że ktoś sobie z tego skorzysta. A czosnek z Nowej Zelandii jeszcze mamy? Został dzisiaj też już. Nie, to już nie był z Nowej Zelandii, bo tam bo przecież dużo czasu jedliśmy. No to tak, no jeździł z nami z miesiąc teraz. No to tamten z Olaj tam bo jedliśmy, a ten jeździł z nami z Nowej Zelandii. To też całkiem możliwa opcja, bo jeden z tych czosnków nam nie smakował. Zostawiłam wszystkie. Dogadaliśmy się już z tą panią, że oddajemy pani 2 poncza i te wszystkie rzeczy, które są nam niepotrzebne. I oczywiście jeszcze mamy też niezbędną rzecz w podróży. Zapas pudełek, zapas zapałek, chyba 10 paczek. A nie przydała się. A nie jedna pomyłka była, że kuchenka jest na gaz, który trzeba podpalić zapałkami, a jednak się okazało, że nie. Że jest iskra. Że jest, no więc tak. No zostawimy w razie W te jakieś 3-4 paczki, a resztę oddamy też pani. Jedziemy niedługo do dżungli, te zapałki mogą się przydać. A to czekaj, to może jednak zostawimy. My już wyszliśmy z saloniku, bo było napisane, że wpuszczają już do samolotu, ale okazało się, że wpuszczają. Ale spora kolejka. Tam się ciągnie dookoła. Jednak da się spakować, prawda? No ale oddaliśmy 2 poncza. Coś tam jeszcze. Jakieś pierdółki takie małe. No. Folię też pani, zapałki, takie Folię, rzeczy, zapałki. trochę ciasteczek jej zapakowaliśmy. Jabłko poszło jeszcze. O, jabłko, którego nie zjedliśmy, no i którego byśmy pewnie już nie zjedli. Także tak, o, zostało. No właśnie, z takim mogłabyś podróżować. Ale ciężko nadal, nie chcecie wiedzieć, ile to waży. No dobra, spróbujemy jeszcze z tym przejść, bo one są za duże, żeby wejść do tej, wiecie, skrzyneczki przed wejściem. Będziemy się ukrywać tak bokiem. Będzie dobrze. Tam już kogoś wzięli do sprawdzenia, miał za duży bagaż i płaci. Sprawdzają i to tak rygorystycznie. I to był tylko garnitur ten, co pan miał. No właśnie. Po prostu wystawał mu, że był za szeroki. W szoku jestem. Pierwszy raz coś takiego widzę. Ale konspira łazi i węszy. Jedna przyszła tutaj w kolejkę i skanowała już bilety, a drugi łazi i sprawdza. Chodzi jeszcze z maszyną, którą można kartą płacić. No do Marcina przyszła już 2 razy nawet pani i mówi, No, zaglądała jeszcze mi na te buty tam z tyłu, bo mam doczepione. póki co stoimy i jest okej. Jesteśmy tak wiecie, obróceni, żeby nie widzieli naszego plecaka, założony na jedno ramię, bo jak na jedno ramię to znaczy, że lekki. Chyba nam się uda, bo on tam skasuje, zobaczcie, sprawdza inne dziewczyny. Dobra, tam ci płacą. O, pewnie. Nam się uda. Marii, jesteśmy. Nie będzie płacenia. Cicho jeszcze. Nie kręć tutaj. Tak jak ostatnio było w latach. Tak. Złapała nas już jak przyszliśmy. Ja to nawet założyłem te buty wysokie, bo one są większe od tych adidasów, co mam, żeby mniej miejsca zajmowały. Marii, gdzie masz swoje? Tutaj. A też tu przyczepione. Gdzie? Nawet nie wiem gdzie. Tutaj, z tej strony, no. Jeszcze płaszcz przeciwdeszczowy schowany do butów. Oj, ten płaszcz dużo miejsca zajmuje. On wypycha po prostu plecak. Także jak trzeba, to się potrafimy. Tylko że w Limie czeka na nas jeszcze jeden duży plecak do odebrania. No właśnie. Ale myślę, że to będzie taki przesiew trochę tych ubrań. Już naprawdę taki, że kupimy sobie po prostu coś nowego. Pani jeszcze teraz w tunelu przeszła i krzyczy mocila? No, mocile. Mocila, plecaki. Powiem wam, no jeszcze czegoś takiego nie było, że tak sprawdzali mocno. To w Wizarze pewnie tak nie sprawdzają nawet. Mówię wam, no ten pan z garniturem, czy z czymś, co miał w tym swoim pokrowcu, no hit, bo on za to zapłacił $20 ponad. Takie zasady. Wsiadamy już do samolotu i mam nadzieję, że stewardzi już nie będą sprawdzać naszych plecaków. No. Kapitan wyszedł, proszę bardzo. Pan kapitan jeszcze sprawdza.
pani. O, to ta pani, zobaczcie na jej minę. Widzieliście? Ostro. Hola. Jesteśmy, siedzimy na naszych siedzeniach, zapięci już pasami. Powoli już odjeżdżamy od Rękawa. Godzina 40 przed nami. Ale emocje. Ja to myślałam, że to już... Emocje. Ja wam powiem, że dla tych emocji to ja jeszcze tutaj sobie z saloniku. Pokaż, co ty tam masz. Dobra. Aqua. A gdzie masz tam tą butelkę? No w walizce gdzieś zapakowana. To szkaf została mi Zinka, no. A tą drugą? Nie ma drugiej. Wypiłaś? Dobrze, jedną wypiję. No dobra. Godzina 40, jesteśmy w Limie. Jak już jesteście youtuberami, to zobaczcie, jak się trzeba poświęcać. Nawet szybę trzeba przeczyścić. Jesteśmy przygotowani na takie akcje, bo tam tłusto było trochę. No i teraz trzeba znaleźć, kto to wytrze. Tripulación, próximos al despegue. Proszę. Padło na Marcina. Muszę się poświęcić, no. Jutro Marika robisz pranie. Już nie jedną szybę w życiu umyłem. Najpierw robicie tu, później robicie dookoła. Alkohol zaraz odparuje i patrzcie. Widać całe Andy. Dajmy na to. Pięknie. Lecimy. Pyk. Wysiadamy już z samolotu i zaraz zobaczymy, czy JetSmart też jest przesądny. Jest? O, już myślałam, że po jeszcze sprawdzę nadal walizki przy wyjściu. Już tak myślałem, ale jest przesądny też, bo zobaczcie, jest 14 i 12 rząd, nie ma 13. Pechowych rzędów nie chcą w samolotach. Tym samolotem dzisiaj lecieliśmy. Pewnie słabo słychać, bo silniki jeszcze chodzą. I jak, Mari, zmiana temperatury? Nie wierzę, że tu jesteśmy po takim czasie. Teraz jest 25 stopni, w nocy, w dzień będzie 30, nawet ponad. O, tu ubrana w szalik w samolocie zmarzliśmy, a tu takie gorące. Dobrze, że poncza oddaliśmy. Nie mamy walizek. Nie mamy też, nie jesteśmy też na międzynarodowym lotnisku, więc od razu idziemy do wyjścia. Tak obstawiam, że nikt nam nie będzie sprawdzał paszportów. Po 55 dniach, wyobraźcie sobie, wracamy na wybrzeże. Spędziliśmy prawie 2 miesiące na wysokości 3,5, 4 tysiące, zdarzało się 2,200. 5 nawet. 5 było i to 55 na tej wysokości. Moje serce to na pewno się powiększyło, bo jak jesteście wyżej, to wszystko się powiększa. Ale teraz trochę relaksu. Oj, tak. To jest relaks się teraz należy. Ciepłe temperatury. Ja już marzłam w nocy, spałam w ubraniach. Nawet dzisiaj się nie rozbrałam w szaliku. Poncza już tam się nie przydadzą, na pewno. Mari, kurtkę jeszcze musisz się pozbyć. Zostawiam na Guatemalę. Tak jak mówiłem, wychodzimy bez sprawdzania. Marika już zamawia taksówkę w aplikacji InDrive. Najlepsze. 35 najmniej. 35 teraz? To 10 mniej niż ja zaproponowałam. O 10 więcej, tak? 10 więcej? A daj 26, O, nie da jest, rady? czekaj. Właśnie spada, 30 jest, czyli trochę więcej niż my płaciliśmy. Idziemy do naszej taksówki, bo zaakceptował naszą ofertę 26, a raczej sam wysłał taką ofertę 26,60. Czyli będzie z 27,8 zł. Napisał wiadomość prywatną, że czeka przy wejściu numer 3. No to idziemy. Jest nasza taksówka. Jedziemy. Teraz jak ja przejdę? Załadujemy się? Jedziemy. Mamy jakieś 30 minut, żeby dojechać do naszego hotelu. A jedziemy do tego hotelu, tam w którym już spaliśmy. I tam też zostawiliśmy walizkę i tam też doszła karta moja. Więc... O karcie chyba jeszcze, nie wiem, czy mówiłeś, czy nie? Jutro może powiem więcej, jak będzie lepsze światło. Tak, właśnie, bo to już dawno było. Mieliśmy już być w hotelu, ale okazało się, że jakaś Włoszka sobie postanowiła koncert zrobić. No i stoimy w jakimś korku i nawet nie jesteśmy jeszcze w połowie drogi. Tam widzicie te migające światła? No to właśnie tam jest koncert. No i w stronę plaży, bo my jedziemy autostradą wzdłuż plaży. A korki są przez to, że zobaczcie. Wow. Te samochody i taksówki stoją, bo czekają na ludzi. Są 4 pasy, a oni sobie stoją na 2, 3 i nie chcą zjechać, bo czekają na ludzi, aż się koncert skończy. I do przejazdu jest tylko jeden teraz, zobaczcie, my jedziemy.
Zobaczcie jak zaparkowani. Raz na jednym pasie, teraz na drugim. Nikt ich stąd nie goni. No, ci stoją i czekają. To są pasy na autostradzie. No, ten tutaj narzeka nam kierowca. I policja nie ma nic do tego powiedzenia, nie? Jesteśmy w naszym apartamencie. Niestety naszej właścicielki nie ma, bo musiała wyjechać do Stanów. Więc my będziemy wszystko załatwiać przez tego pana. Pan dał nam klucze do apartamentu. Jedziemy na 7. piętro. Jesteśmy w naszym apartamencie. Pięknie. O, zobaczcie jaki ładny. O, jest plecak. Jest nasz plecak. O, jest moja karta Revoluta. Jest biurko, wniosła specjalnie Marice. Piękne łóżko. Kurczę, ładny apartamencik. Jest moja nowa karta od Revoluta. Patrzcie jaka piękna. Złoty kolor i jeszcze podpisane Marika and Marcin. Ujętna ucieczka w tropiki. Ale moja droga, żebyś tutaj, żeby nie było porozumień, dostępu do tego konta nie masz. Jesteś tylko tutaj napisana. Tak sobie wymyśliłem. O, proszę, jaki mądry. Ale dostępu jednak jeszcze nie masz. Piękna karta. Właśnie miałem taką sytuację z Revolutem, że okradli mi konto. Jak byłem w Peru, na Filipinach, ktoś tam sobie zrobił jakiś przelew na 1000 zł bodajże. Dali mi pieniądze w jeden dzień, ale kartę musiałem zablokować, bo mieli moje numery. Wyobraźcie sobie, że do Peru karta przyszła w 5 dni. I czekała na nas już tutaj Już długo. długo. No, pani też bardzo miła. Pozwoliła, żebyśmy wysłali na jej adres, odebrała. Także dlatego też tutaj wróciliśmy. No ona jest kochana, także możemy Wam jeszcze raz naprawdę z czystym sumieniem polecić ten apartament. A teraz... O! Tego to... No. A jeszcze tego pokoju nie mieliśmy, dlatego nie widzieliśmy w sumie. Mhm. Także teraz macie go tak w całości. Pani, tak jak Marcin już wspomniał wcześniej, przyniosła specjalnie dla mnie biurko, bo pamiętała, że pracuję. I mamy łazienkę, a wcześniej mieliśmy łazienkę na korytarzu. To ja. Pięknie, wszystko przygotowane, ręczniczki, słuchajcie, naprawdę jest czysto, pięknie pachnąco, prysznic, wszystko jest zadbane, mydło, papier, naprawdę niczego tutaj nie brakuje. No jeszcze ta kuchnia piękna. Och, no jak w domu.